A o czym dzisiaj będzie? Pokażę wam, jak edytować zdjęcia, no i nauczyć was Color Science, jeśli chodzi o kolory Canona. Byłem kanonierem, fotografowałem śluby Canonem. Byłem zmuszony zmienić system na Nikona. Nikon dramatycznie inne kolory. Kiedy przechodziłem z jednego systemu na drugi, musiałem fotografować jednocześnie Canonem i Nikonem i musiałem jakoś to ze sobą połączyć. Mogłem popsuć obraz z Canona, zrobić z niego Nikonowy albo odwrotnie. Ale zanim o tym wam opowiem, no to jeszcze chwila prawdy. W zapowiedzi mówiłem wam, że będę w opuszczonym domu. No i nie skłamałem. Jestem w opuszczonym domu. W swoim opuszczonym domu. Postanowiłem, że spędzę ten wieczór z wami i zrobimy sobie live'a. Będziemy obrabiać zdjęcia. Najlepiej to zrobić na zdjęciach ślubnych. Posłużę się zdjęciami modelek. Dobra, sprawdzę, kto jest. Zaraz odpowiem na wszystkie wasze pytania. Co jakiś czas może nam wysiąść tutaj zasilanie. O czym mówiłem? O Photoshopie. Wiem, że większość z was może posiadać Lightrooma. Żeby zrobić dobrą obróbkę, potrzebujemy Photoshopa. Ja wiem, że Photoshop jest płatny, ale możecie sobie ściągnąć bezpłatną wersję próbną, zainstalować. Macie kilka dni na to, żeby ją wypróbować i zdecydować. Wiem, są darmowe miejsca, gdzie można wypożyczyć. Nie jest to rozsądne podejście. Taki czarny scenariusz. Zacznijmy od czarnego scenariusza. Mamy Halloween, mamy przerwy w dostawie prądu, więc zacznijmy od straszenia was. Możecie w pakiecie z waszym wymarzonym programem do obróbki zdjęć dostać blokadę na wszystkie wasze pliki, na wszystkie wasze dyski. Wszystko zostanie zaszyfrowane, a na waszego maila czy też na komputerze pojawi się informacja o tym, żeby wykonać przelew na taki numer konta i wtedy wasze pliki zostaną odszyfrowane. Teraz tak, wszystkie wasze wspomnienia, które posiadacie w wersji cyfrowej na waszych dyskach twardych właśnie poszły się rypać. Nie będziecie mieli do nich dostępu. To jest coś strasznego. Zobaczę, jak tam na czacie jeszcze parę osób chciałbym, żeby się pojawiło i zaczynamy, ale najpierw troszeczkę was postraszę tym. Może się tak zdarzyć, że będzie to niewinny program komputerowy, który włamie się na waszą pocztę internetową, no i będzie po prostu wysyłać spam. Niekoniecznie gry hazardowe, tylko jeszcze coś gorszego. Przyjęliście takie ryzyko, no więc nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Ja wam tego nie polecam. Ale chciałbym też wam dzisiaj zdradzić sekrety dotyczące edycji zdjęć ślubnych, edycji zdjęć modelingowych. Coś, za co kilka lat temu musiałem słono za taki kurs zapłacić. Żaden aparat, żaden obiektyw nie był tyle wart, co ten jeden cholernie drogi warsztat fotograficzny. Takie warsztaty są fajne po to, żeby zobaczyć, gdzie wy jesteście, gdzie ktoś jest i przekonać się, co wy musicie jeszcze zrobić, albo czego nie musicie zrobić. Polecam warsztaty każdemu. No i już wam pokazuję. Otwieramy pierwsze zdjęcie. Co my tutaj mamy? Kolor skóry to nie jest kolor skóry Canona. Zróbmy to zdjęcie dobrze, tak żeby efekt końcowy był tym efektem wow. Słuchajcie, żeby było widać lepiej, jak ja tutaj operuję skrótami klawiszowymi, myszką i tak dalej, to mam wspaniały pomysł. Posłużymy się jeszcze kamerą sportową, którą sobie zamontujemy. Bo nie mam tutaj żadnego uchwytu, więc zrobimy to w najlepszy sposób, najlepszy znany sposób, jaki istnieje. A mianowicie wezmę sobie taśmę klejącą, mocną taśmę klejącą, tą srebrną, szarą, wiecie, MacGyverowską. Robię sobie taką pętelkę z tego. Montuję do kamery, w ten sposób. I uruchamiam nagrywanie. Gdzie jesteś? Ona się łączy po Wi-Fi. Zaraz zobaczymy, czy połączyło. Tak, mamy połączenie. Świetnie,
Świetnie, mi to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że was to też nie rozprasza, ale to jest jedyny sposób, żebyśmy mogli zobaczyć sobie tutaj, co ja wyprawiam. Taśma, żeby was nie rozpraszała, chyba że chcecie kogoś zakneblować, no to może się przyda. Co my tutaj mamy takiego, czego chcielibyśmy się pozbyć? A mianowicie, zacznijmy od tych pieprzyków. Robicie to na nowej warstwie. Następnie klikam J, no i odpala mi się narzędzie punktowy pędzel korygujący. Macie tutaj kilka opcji. Macie uwzględnienie zawartości, utwórz teksturę i zgodnie z otoczeniem. Stosuję zgodność z otoczeniem. Tymi nawiasami kwadratowymi możecie zwiększyć lub zmniejszyć wielkość pędzla. Klikacie i znika. To był włos, pociągam. I tutaj też, zobaczcie, taka antenka wystaje, więc tutaj taką antenkę też. Teraz będziemy na kolejnej warstwie operować, no i chcemy się pozbyć tutaj tych włosów z okolicy brwi. No jeszcze tutaj jakieś takie, jakiś włos tu był, oko nam się zrobiło. Poklikam parę razy, żeby... Ups! Komputer mi się zrestartował, więc... ale przez to, że jest szybki dysk twardy, no to wszystko się szybko włączyło. Nie ma tego złego. Słuchajcie. Wiem, że to jest Halloween i jakieś tam dziwne odgłosy mogą być i tak dalej, ale u mnie to się zdarza często, gdyż mieszkam pod Poznaniem, to nie jest Poznań, więc jak mają zabierać prąd, to wolą zabrać właśnie z takiej wiochy, gdzie ja mieszkam. To po pierwsze, wy się tym nie przejmujecie. Po drugie, możecie słyszeć jakieś straszliwe odgłosy. Jakby ktoś tu chodził, coś tu skrzypi i tak dalej. Spokojnie, powiem wam tak, że to jest pierwszy weekend, kiedy zacząłem grzać. To się wszystko nagrzewa. No więc co, jeśli się nagrzewa, no to drewno zaczyna pracować. Ja mam naturalne drewno, więc to sobie pracuje i są te odgłosy, jakby ktoś tutaj sobie chodził. Ja jestem do tego przyzwyczajony i próbuję nie zwariować. Też dlatego postanowiłem, że zrobię dzisiaj live'a, bo inaczej to bym się chyba tutaj skićkał. Do tego jeszcze chodzą te dzieciaki, więc w ogóle mogę sobie zobaczyć na monitoringu, czy są pod domem i przy okazji wyłączę dzwonek do drzwi, żeby już mnie nie denerwował, że one sobie tutaj dzwonią. Gdzie jesteś? Tutaj. Okej, więc nie będą mnie już denerwować. Czy są jakieś pytania? Zaraz sobie to przeczytam dokładniej i przejdźmy sobie do edycji. Spłaszczę moją warstwę. Wszystkie warstwy się połączyły w jedną. I tak, tutaj filtr, formowanie. Moje ulubione narzędzie. Lekko odchudzić naszą modelkę. Można te niektóre rzeczy powiększyć, nadać większe krągłości, takie milsze dla oka. Tutaj mamy takie narzędzie wybrzuszenie. Bardzo miłe i często przeze mnie stosowane. 100% moich zdjęć to jest właśnie to. Możecie sobie wybrzuszać, co tam chcecie. Tutaj później jeszcze tym poruszeniem zawijanie do przodu. To tak jakbyście coś przetrzymywali. Więc ładny, soczysty kształt. Kształt jest... Myślę, że sympatyczny. No tak, jest lepiej, ale mieliśmy się zająć twarzą. Przejdę do filtru, formowanie. Nos. Musimy zrobić taki bardziej po amerykańsku, lekko zadarty nosek. Dziewczyny amerykańskie lubią coś takiego. Idąc za modą, możemy w taki sposób ładnie pomóc uzyskać takie naprawdę bardzo fajne kształty. Lekko zadarty, fantastyczny, zalotny nos. Oczy moglibyśmy oczywiście też powiększyć. Oczy były takie większe. Kąciki oczu nie pokrywają nam się z nosem, więc musimy je odsunąć troszeczkę od siebie. I odsuwamy to oko drugie. Powinniśmy przywrócić te brwi do takiego stanu, jaki był. No, myślę, że to mi się podoba. Czoło powinno być bardziej takie trójwymiarowe. Te policzki też, brodę też bardziej zaokrąglić. Zasysanie, wklęśnięcie. To usta, żeby były bardziej otwarte może. Tak jak obiecałem, to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. I ta szyja też mogłaby być bardziej taka szczupła. Nie zalecam wam chodzić na siłownię, bo to wszystko możemy w bardzo łatwy sposób osiągnąć za pomocą, zobaczcie, jednego narzędzia w Photoshopie. Ten nos jest krzywy. Chyba ten nos mi nie wyszedł. No, chociaż, kto wie. Tak, ja wiem, że byście chcieli, żebym zaglądał tutaj, ale tam już uspokoję was, tam już jest zrobione. Nowa warstwa, no i trzeba się zająć tymi oczami. Biorę pędzel, krycie takie dam na 70-80%. Delikatnie na początku staram się zasłonić te wszystkie białka, które niepotrzebnie rozpraszają tak naprawdę. Troszeczkę zaglądnijmy w kąciki, no i dodajmy tutaj taki shadow eye. Więc też nie musicie iść do żadnego stylisty, wystarczy parę ruchów w Photoshopie i zobaczcie, shadow eye już jest zrobiony. Ten nos jest zbyt jasny, tak jakby tam świeciła jakaś latarka. Canon lubi takie porcelanowe, wspaniałe kolory. Zajmijmy się jasnymi częściami. Fantastycznie.
Możemy zmienić jej nazwę od razu na jasne, jasne. Żeby było wszystko jasne. Teraz jeszcze raz zrobimy warstwę. Tym razem pchniemy w dół, tym razem będą to cienie. No, styl warstwy i mamy tutaj takie dwa suwaczki, gdzie zostawiamy tylko to, co jest najjaśniejsze. Naciskam Alt i klikam między ten trójkącik. Mamy taki delikatny gradient. No, można powiedzieć, że tu już jest blisko ideału kanonowego. Wchodźmy teraz w cienie i tym razem pchnę to wszystko, ale w stronę cieni. Najbardziej zależy mi właśnie, żeby wyeksponować wszystkie te takie ciemniejsze, że jeśli jesteście niezadowoleni z tych cieni i klikam sobie w maskę warstwy, tylko krycie dajmy na 100%, czarny, no i tutaj tym białym pędzlem chcę te cienie przywrócić. Jeszcze tutaj troszeczkę, tutaj możemy te policzki też wyeksponować. To jest naprawdę świetne narzędzie. Myślę, że po takiej edycji każdy wasz model, czy tym bardziej modelka, będzie zadowolona. Dodam cień w kącikach ust. Zobaczcie, od razu jest ten uśmiech taki, no promienieje. Mamy jeszcze przecież tutaj jasną warstwę. Zakryję ją na początku czarną farbą. Biorę biały pędzel i odkrywam to, co chcę, żeby było jaśniejsze. Zdradzę sekret udanych zdjęć. Robicie takie kontrasty. No nie zawsze można. Taka edycja to jest sama przyjemność, moi drodzy. Bardzo wam polecam coś takiego w zaciszu domowym. Porobić zdjęcia waszym na początku bliskim, a później już iść na grubo. Mamy już ten porcelanowy blask, kanonowskie kolory, kolejna warstwa, filtr fotograficzny, ciepły to bardziej są takie nikonowskie kolory. My idziemy tutaj w stronę Canona, ja sobie to odklikuję może. Ekstra, no ja jestem mega zadowolony. Podobny trik zastosujemy, klikam 2 razy, zobaczcie, o coś takiego może. No jest rewelacyjnie, moi drodzy, no prima sort, ale to jeszcze nie wszystko, to jeszcze nie wszystko. Wy sobie myślicie, że to takie proste. Nie. Niebiesko-zielony, wspaniały odcień. Co tutaj się dzieje? Ile tutaj jest dobroci? I ja tutaj sobie klikam 2 razy na tą warstwę. Chłodne, wspaniałe, soczyste. Według mnie to jest czysty ideał. Trzymając Shift na klawiaturze, utwórz maskę warstwy. Krycie 100%. Wszędzie jedziemy w okolicach twarzy. Możemy nadać ten charakter kolorów Canona. No ja na przykład uwielbiam Canona właśnie za ten jego subtelne trupie kolory. Całą tą czerwień jakoś możemy tutaj przyciemnić. Zrobię większe nasycenie. Teraz zmieniłem sobie nasycenie kolorów. Możemy oczywiście zmienić teraz dowolnie tą barwę, chociaż ten kolor też jest spoko, ale zostawię sobie jednak ten kolor miłości. Jako mój ulubiony, halloweenowy kolor krwi. Coś cudownego, moi drodzy. Przypomnę wam o tym, że niestety, ale ten czerwień znajduje się na tej pięknej różowej cerze. Ups. Chyba wywaliło na dobre. Wy mnie nie widzicie. Sobie muszę teraz podświetlić ekran. O, mam latarkę. Zrobimy tak. Włączę nagrywanie. Nie wiem, czy to będzie działać. Włączę nagrywanie na telefonie i oprowadzę was trochę po moim mieszkaniu. Pójdziemy zobaczyć, czy to korki wysiadły. Mam nadzieję, że tylko korki, bo ja widzę, że latarnie się świecą tutaj wzdłuż drogi, więc nie wiem, mam nadzieję, że to korki tylko u mnie i że zaraz to wszystko wróci do normy i będziemy mogli sobie ten film dokończyć, a jak nie, no to po prostu będziemy sobie nagrywać tutaj, więc no co, chodźmy, oprowadzę was po moim mieszkaniu. Idziemy. Czerwone światło to nie jest halloweenowy nastrój. To znaczy, że system awaryjny jest aktywny. Ma to przestraszyć potencjalnych włamywaczy. Mają zobaczyć, że system jest aktywny, się przestraszyć i odstąpić od złego uczynku. Patrzę na te korki i widzę, że nic tutaj chyba nie wyskoczyło, więc no trzeba wracać. Ale widzę, że komputer się włączył, więc mamy zasilanie awaryjne, więc wracamy szybciutko. Dziękuję wszystkim za wsparcie na Buy Coffee.
Siedziło. Nie, stój nieruchomo. O ja, fajne. Nie ruszaj, nie ruszaj. O, dobra. Ruszamy się. Filmowe. Nie, stój nieruchomo. Filmowe. O ja, fajne. O ja, fajne. Filmowe. Filmowe. Ja, fajne. Filmowe. O ja, fajne. O, właśnie patrzę tam na schodach, tak głową wysoko.